Cześć! Jeśli planujesz remont łazienki i chcesz uniknąć skuwania płytek, ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci, jak w odpowiedni sposób przygotować płytki ceramiczne pod aplikację mikrocementu oraz jak go zaaplikować. Ważne, aby płytki były w dobrym stanie i solidnie przylegały do podłoża. Żeby zademonstrować Ci cały proces, przygotowałem specjalną makietę z płytkami, więc zostań ze mną do końca. Czeka na Ciebie mnóstwo praktycznych wskazówek. Zaczynamy od usunięcia starego silikonu, który może osłabić przyczepność kolejnych warstw wykończeniowych oraz dokładnego odtłuszczenia płytek. Nacinam sobie tutaj od dołu, będę to robił powoli. Najlepiej stary silikon jest sobie naciąć wzdłuż i wszerz. I teraz większość od razu nam tutaj odchodzi. Resztki silikonu ostrzem noża możemy sobie zeskrobać płaskim ostrzem albo skrobakiem. Płytki w łazience, które były przez wiele lat eksploatowane, mają na sobie resztki płynów i detergentów, które mogą ograniczać przyczepność materiałów, więc trzeba je usunąć. Do tego celu użyję benzyny ekstrakcyjnej. Kolejnym krokiem jest zmatowienie płytek. Do szlifowania posadzki użyję szlifierki oscylacyjnej z tarczą diamentową, by dodatkowo wyrównać i naruszyć szkliwo płytek, co wzmocni szczepność materiału. Na ścianach będzie aplikowany mostek szczepny, czyli Fest Contact. Dlatego jeśli nie ma wielkich nierówności, wystarczy zmatowić płytki przy użyciu szlifierki z ostrym papierem ściernym. Po zmatowieniu płytek kolejnym etapem jest wypełnienie fug między płytkami. W tym celu użyję masy szpachlowej. Wybrałem do tego drobnoziarnistą, szybkosprawną masę naprawczą Uzin NC182. Ważne, aby ten produkt mieszać w małych porcjach, gdyż bardzo szybko wiąże. Masę zaaplikuję wzdłuż szczelin między płytkami, co pozwoli na ich solidne wypełnienie. Poprawne wypełnienie fug jest istotne nie tylko ze względów estetycznych, ale także funkcjonalnych, gdyż zapewnia szczelność i trwałość całej powierzchni. Następnym etapem jest przeszlifowanie szpachli oraz zagruntowanie chłonnych fragmentów podłoża. Do zagruntowania użyjemy Fest gruntu, który wyrównuje chłonność i poprawia przyczepność kolejnych warstw. Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od pyłu. Fest grunt nakładamy za pomocą wałka z mikrofibry lub pędzla. Płytka ceramiczna pozbawiona szkliwa również wymaga solidnego gruntowania, gdyż jej otwarta struktura bardzo będzie chłonąć grunt. Po zagruntowaniu pozostawiam podłoże do wyschnięcia na około 2 do 4 godzin. Po tym czasie można przystąpić do kolejnego etapu, jakim będzie wzmocnienie podłoża. Ponieważ mikrocement jest tylko warstwą dekoracyjną, przed jego aplikacją należy odpowiednio wzmocnić podłoże. Jest to kluczowe, aby zapobiec ewentualnym pęknięciom. Taki zabieg zapewnia trwałość całej konstrukcji,
co ma istotne znaczenie dla długoterminowego efektu. Do wzmocnienia ścian użyjemy mostka szczepnego, czyli Fest Contact oraz siatki z włókna szklanego. Natomiast posadzkę będę wzmacniać za pomocą bazy podkładowej Fest Floor Baza oraz siatki z włókna szklanego. Tutaj ważnym elementem tej aplikacji, nawet mostka szczepnego, jest to, żeby cały czas mocno dociskać pacę i żeby było ją słychać. To jest najważniejszy element. Nie można robić cichych ruchów. W sytuacji, gdy zrobił się tutaj taki pęcherzyk z siatki, najlepsze co można zrobić w tej sytuacji, to po prostu naciąć go nożykiem i zaciągnąć świeżym materiałem. Wtedy on nam zniknie. Po wyschnięciu warstwy wzmacniającej, zwykle od 3 do 5 godzin, powierzchnię należy przeszlifować. Do tego celu najlepiej użyć szlifierki z padem diamentowym o gradacji 50 i dokładnie odkurzyć. Po tym procesie możemy przystąpić do aplikacji drugiej warstwy Fest Kontaktu i bazy. Po wyschnięciu drugiej warstwy wzmacniającej należy ją przeszlifować, tak samo jak pierwszą warstwę, oraz odpylić. Na tak przygotowane podłoże można zacząć aplikować mikrocement. Teraz przechodzę do aplikacji mikrocementu Hydrofest, który jest przeznaczony do stref mokrych. Będę go aplikować za pomocą pacy na grubość nie większą niż 1 mm. Żeby uniknąć przepaleń, będę pracował od góry, lekko po skosie, cały czas wykonując pociągnięcia pacą w kierunku mokrego materiału. Do Hydrofest dodam również preparat Fest Timer, który wydłuża czas pracy, zapobiega skulkowaniu materiału oraz zwiększa jego rozpływność. Po około 4 godzinach, gdy mikrocement całkowicie wyschnie, szlifuję go szlifierką mimośrodową z padem diamentowym o gradacji 100. Następnie dokładnie odkurzam powierzchnię, po czym przechodzę do aplikacji drugiej warstwy mikrocementu, postępując podobnie jak przy pierwszej.
Po wyschnięciu drugiej warstwy także ją szlifuję i odkurzam. Po wykonaniu tych czynności mogę przystąpić do impregnacji mikrocementu. Ostatnim etapem jest impregnacja mikrocementu, która zwiększy jego odporność na wodę, zabrudzenia i ścieranie. Przed lakierem warto zastosować podkład Fest Primer, który poprawi przyczepność lakieru i wzmocni jego właściwości. Aplikuję go na całą powierzchnię za pomocą wałka z mikrofibry i pozostawiam do wyschnięcia od 12 do 24 godzin. Po wyschnięciu primera przechodzę do aplikacji lakieru. Na ścianę aplikuję lakier na bazie wody PU-Fest 2K, a na podłogę lakier rozpuszczalnikowy PU-Fest Turbo. Lakier wodny na ścianę, który jest praktycznie bezzapachowy, tworzy elastyczną, satynową lub matową powłokę, która chroni mikrocement przed wilgocią i zabrudzeniami. Na ścianie sprawdzi się doskonale, ponieważ nie jest narażony na intensywny wpływ zalegającej wilgoci, a jego aplikacja jest szybka i wygodna. Podłoga w łazience jest miejscem szczególnie narażonym na wodę, detergenty oraz codzienne użytkowanie. Dlatego stosujemy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalników, który tworzy wyjątkowo odporną i twardą powłokę. Dzięki temu zabezpiecza mikrocement przed ścieraniem i wnikaniem wilgoci, zapewniając długowieczność powierzchni. Dodatkowo do obu lakierów dodajemy nanosilver, czyli specjalny dodatek zawierający nanocząsteczki srebra. Ma on właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, co jest niezwykle istotne w wilgotnym środowisku łazienki. Dzięki niemu powierzchnie zabezpieczone mikrocementem są bardziej higieniczne i odporne na rozwój pleśni oraz bakterii. W Festflor rekomendujemy dwukrotną aplikację lakierów nawierzchniowych, zarówno dla lakieru PU-Fest 2K, jak i Fest Turbo. Dzięki temu zapewnisz lepszą ochronę powierzchni, większą trwałość oraz estetyczne wykończenie. Pamiętaj, że odpowiednia aplikacja lakieru to klucz do długowieczności Twojej łazienki. I gotowe! Dzięki mikrocementowi Hydrofest odnowienie łazienki nie wymaga skuwania płytek. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych porad i wskazówek. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu, odpowiem na wszystkie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!